jako dziecko interesowałam się przyrodą. Wtedy jednak to zainteresowanie było czysto doznaniem estetycznym. Cieszyły mnie po prostu barwy, kolory i kształty. Bardziej profesjonalnie tematem zajęłam się w szkole, kiedy na mojej drodze stanęła nauczycielka biologii. Pani profesor Waligura była nauczycielką wymagającą, ale z pasją i z wielkim zaangażowaniem uczyła nas biologii. Studia biologiczne wspominam bardzo dobrze. Na trzecim roku studiów przeszłam na indywidualny tok studiów i poszerzyłam swoje zainteresowania o zajęcia z zakresu fizyki, z zakresu chemii. Wybrałam także dodatkowe zajęcia z statystyki i z informatyki na Akademii Ekonomicznej. Od trzeciego roku otrzymywałam stypendium ministra edukacji narodowej. Było zatem dużo łatwiej skupić się na nauce. Po zakończeniu pracy magisterskiej obroniłam ją w 1994 roku, a praca ta została wyróżniona przez Fundację Silesia. Na zakończenie studiów zostałam wyróżniona przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska nagrodą dla najlepszego absolwenta. To właśnie upewniło mnie w przekonaniu, że powinnam zająć się dalej nauką. Podjęłam studia doktoranckie. Ten okres wspominam bardzo dobrze. Były to spotkania z wieloma ciekawymi osobami, naukowcami. Było to prowadzenie własnych badań pod nadzorem profesora Miguli, ponieważ profesor Migula, który sprawował opiekę nad moją pracą magisterską, opiekował się także moją pracą doktorską. W czasie pracy doktorskiej skupiłam się na ocenie zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia na Śląsku, różnych wybranych terenów na Śląsku, a mechanizmami detoksykacyjnymi u przedstawiciela prostoskrzydłych, szarańczaka, konika brunatnego. Sfinalizowaniem tych prac było wykazanie, że ten gatunek nadaje się bardzo dobrze jako bioindykator zanieczyszczenia środowiska. W tym momencie zaczęły interesować mnie zagadnienia związane z reprodukcją owadów i starzeniem się owadów żyjących na terenach silnie zindustrializowanych. Wyniki pracy doktorskiej były prezentowane na licznych konferencjach i zjazdach i także zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych, a następnie zostały wyróżnione nagrodą Jego Magnificencji rektora. Tuż po ukończeniu studiów doktoranckich zostałam zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Fizjologii Człowieka i Zwierząt i przystąpiłam do prac zespołu. Jednym z głównych nurtów realizowanym w tym czasie w zespole profesora Miguli była ocena zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia a możliwościami detoksykacyjnymi zwierząt epigeicznych i glebowych z okolic Olkusza. Innym nurtem w tym czasie było przystąpienie do projektu międzynarodowego, który był realizowany w porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Republiką Południowej Afryki i laboratorium konkretnie Itemba Labs. W Republice Południowej Afryki zrealizowaliśmy 3 projekty międzynarodowe i 2 projekty krajowe. Wspólną częścią badań prowadzonych w Polsce w okolicach Olkusza oraz tych badań prowadzonych w Republice Południowej Afryki było narażenie zwierząt, w tym przypadku owadów, na metale. Ale różnica polegała na tym, że jak w przypadku populacji zamieszkujących na przykład obszar Śląska, populacji zamieszkujących zanieczyszczone tereny, ten okres narażenia jest bardzo krótki, ponieważ wynika z działalności człowieka. Może być liczony zatem w dziesiątkach lat. Natomiast w przypadku populacji południowej Afryki okres ten jest wyznaczony prawami ewolucji. Dlatego porównanie tych 2 modeli dawało nam szansę na zrozumienie, lepsze zrozumienie i poznanie mechanizmów adaptacji do środowisk zanieczyszczonych metalami. Kolejną całkiem nową dla mnie aktywnością i nowym wyzwaniem było uczestniczenie w dużym projekcie ZISO-ZAP, czyli Zintegrowany System Zarządzania Zbiornikami Zaporowymi. Był to duży projekt realizowany w dużym konsorcjum, a ja w tym projekcie pełniłam rolę koordynatora zespołu ekotoksykologicznego. Badania były prowadzone na zbiorniku goczałkowickim
W ciągu tych 3 lat badań monitorowaliśmy stan wody, poziom jego zanieczyszczenia, ale także próbowaliśmy stworzyć modele, które pozwolą lepiej zarządzać zbiornikami zaporowymi. Ważnym etapem w mojej karierze naukowej było skupienie się na reprodukcji owadów a zwłaszcza reprodukcji owadów starzejących się. W naszym zespole od około 17 lat hodujemy specjalny, wyjątkowy, wręcz unikalny model organizmu. Jest to motyl nocny, czyli tak zwana ćma, Spodoptera exigua. Cechą szczególną tej naszej hodowli jest to, że w tej hodowli prowadzimy selekcję ukierunkowaną na odporność na kadm. Jest to model unikalny, ponieważ w warunkach laboratoryjnych w dużym uproszczeniu staramy się imitować, naśladować to, co dzieje się naprawdę w środowisku. Mając dostęp do tak unikalnego modelu oraz mając w głowie szereg pytań dotyczących adaptacji i sposobu adaptacji i sposobu reprodukcji zwierząt w zanieczyszczeniach, postanowiłam przygotować kolejny projekt, który zrealizowałam wraz z zespołem, a realizację zakończyłam w roku 2017. Projekt ten oczywiście zaowocował szeregiem publikacji, zaowocował wystąpieniami konferencyjnymi i oczywiście zrodził szereg nowych pytań i te pytania znowu stały się podstawą do stworzenia kolejnych projektów. Całkowicie zupełnie nową aktywnością, jakiej podjęłam się w roku 2014, było zajęcie się nanocząstkami i oddziaływaniem nanocząstek na zwierzęta i na środowisko. Nanocząstki, jak zapewne wiecie, są to struktury bardzo małe. Są one mniejsze od krwinek i innych komórek o około 1000 razy. Są także mniejsze od bakterii. Doskonale zatem mieszczą się w komórkach tak organizmów wyższych, jak i w komórkach bakteryjnych. Ważnym wyzwaniem było prowadzenie projektu rozwojowego NIU, w którym nasi studenci podnosili swoje kompetencje w różnych dziedzinach, w ten sposób doskonaląc swoje możliwości uzyskania pracy w przyszłości. Jako adiunkt, a następnie jako profesor wchodziłam w skład jako członek różnych komitetów, różnych komisji, zarówno wydziałowych, jak i senackich. Przez jakiś czas pełniłam funkcję koordynatora programu Erasmus i przez jakiś czas pełniłam także funkcję prodziekana do spraw kształcenia i studentów. Praca naukowca to nie tylko badania laboratoryjne oraz nauczanie, to także pełnienie różnych dodatkowych funkcji, między innymi funkcji eksperta. Kilkukrotnie byłam powoływana przez Narodowe Centrum Nauki do oceny wniosków opus, preludium oraz sonata, a także pełnię funkcje w radach redakcyjnych czasopism naukowych. Niewątpliwie w trakcie mojej kariery bywały chwile trudniejsze, ale zdecydowanie jest dużo więcej tych chwil dobrych, tych chwil, które cieszą, które przynoszą dumę. Niewątpliwie dobrą stroną pracy na uczelni jest kontakt z młodymi ludźmi, kontakt ze studentami. Dla mnie jest to bardzo cenne przeżycie za każdym razem. Moi studenci to w większości bardzo mądrzy, otwarci ludzie, od których dużo się uczę. Zawsze powtarzam, że uczę się od nich obsługi współczesnego świata. Dumna jestem ze swoich wychowanków. Cieszy mnie, kiedy obserwuję ich postęp, kiedy widzę, jak przychodzą do mnie i tak mało jeszcze wiedzą, na czym ta nauka polega, na czym polega praca w laboratorium, praca z literaturą, na czym polega zadawanie pytań, analizowanie danych. I kiedy widzę po roku, dwóch ich postęp, kiedy widzę, jak dyskutują sami o problemach badawczych, to cieszy mnie najbardziej. Obecnie moimi autorytetami są moje koleżanki, moi koledzy, oczywiście każdy po trosze w jakiejś dziedzinie. Muszę wspomnieć, że od pewnego czasu w pewnym zakresie dla mnie autorytetem jest także mój syn. Jak wiadomo, nauka we współczesnych czasach boryka się z wieloma kłopotami. Na pewno nie jest to zajęcie dochodowe, natomiast jeżeli jest to Wasza pasja, jeżeli naprawdę cieszy Was zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi w długich poszukiwaniach w laboratoriach i w bibliotekach, myślę, że warto
podjąć decyzję i wejść na tą ścieżkę. Na pewno ważne jest, aby być wiernym swoim marzeniom. Jeżeli marzycie o czymś, to róbcie to i realizujcie, a na pewno w przyszłości będziecie czuć satysfakcję z tego, co robicie. Niewątpliwie bardzo ważna jest uczciwość. Od samego początku, kiedy wchodzimy na drogę naukową, trzeba pamiętać o uczciwości. Od samego początku, czyli od momentu przygotowania planu na badania, aż do chwili, kiedy nasze wyniki publikujemy.